Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na zapachy w mojej kolekcji, które wpisują się w ten nie trend, tylko w tę kategorię tak zwaną old money. Wyjaśnię Wam, co to w ogóle jest i pokażę zapachy z mojej kolekcji, które uważam, że się wpisują w tę kategorię. Zapraszam Was serdecznie na ten film. Wyjaśnijmy sobie najpierw pojęcie old money, bo być może nie każdy tak do końca wie, co to znaczy i nie miał ochoty do tej pory też tego sobie sprawdzić, więc ja tak pokrótce tylko powiem. Old money to właśnie znaczy, głównie w ogóle anglojęzyczni używają tego do określenia ludzi, osób, grup społecznych, które mają właśnie tak zwany stary pieniądz. To znaczy, że z pokolenia na pokolenie są bogaci. Najważniejszymi cechami takiej grupy społecznej, oni wręcz są w takim zamkniętej grupie społecznej, czyli raczej old money zadaje się z old money, że tak powiem. To charakteryzują się tym, iż bardzo nie lubią ostentacyjnego luksusu, pokazywania luksusu, epatowania luksusem. Nie lubią pokazywania, że się jest bogatym. Wręcz uważają to za totalne faux pas. No i jak to teraz przekuć na perfumy? Otóż zapachy to też jest bardzo ważna rzecz u nich i jeżeli chodzi o zapachy, to starają się, to tak jak z modą, oni raczej ubierają się tak kapsułowo, tak jak jest obecnie, nie wiem czy moda, czy jest to jakiś trend. W każdym razie wiele osób tworzy sobie szafy kapsułowe i bardzo dobrze się w tym odnajduje. I oni właśnie taką prostą elegancję, bardzo dobre materiały, ale wszystko w takich stonowanych kolorach, wszystko takie nie krzyczące, nie patujące znaczkami, dobra jakość, ale bez właśnie pokazywania, że się te pieniądze ma. I podobnie jest z perfumami. Używają raczej zapachów, które nie krzyczą, które właśnie są takim tylko muśnięciem, które z natury są po prostu turbo eleganckie, ale nie projektujące, nie bardzo krzyczące, tylko bardzo mocno przyskórne, bardziej dla takich bliskich osób, dla nich samych, niekoniecznie dla całego otoczenia. Nie lubią krzyczeć zapachem. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja w takim razie się absolutnie w to nie wpisuję. No ja lubię krzykliwe zapachy, ale nie ukrywam, że mam w swojej kolekcji też takie zapachy, które wcale krzykliwe nie są, które są bardzo bliskoskórne i w moim mniemaniu właśnie wpisują się w tę kategorię old money. Zaczniemy sobie od w ogóle pierwszego zapachu, który od razu mi przyszedł do głowy i który też jak ubieram na siebie, to tak się czuję, słuchajcie, on mi daje właśnie takie poczucie, jakbym była bogata. Moja rodzina była bogata od wieków, ja nigdy nie miałam z tym problemów i jestem właśnie taka, rozumiecie, o co chodzi. Ten zapach dokładnie mi to daje, to uczucie takiego luksusu niekrzyczącego, o którym wiem tylko ja. No coś niesamowitego i zdecydowanie jest to Guerlain L'Art La Matière Angelique Noir. No ten zapach to jest najpiękniejsza wanilia, najbardziej elegancka, wyrafinowana, dystyngowana. Nieraz używam tego słowa przy tym zapachu, bo nie da się po prostu inaczej. Uwierzcie mi, że jak się nosi ten zapach, to jest w nim coś magicznego. Tu jakby czuć wręcz złoto. To jest taki zapach, który krąży Wam po skórze, ale naprawdę jest tylko dla Was.
który robi to w sposób tak wyrafinowany. Jest to naprawdę taka ciemna wanilia. Wpisuje się w tę kategorię po prostu idealnie. Dla mnie to jest w ogóle kwintesencja Old Money wręcz. Kolejny zapach, który też uważam, że jest w tej kategorii Old Money i pamiętajcie też, że możecie sobie, bo często zadajecie mi takie pytanie: Marta, pomóż mi, potrzebuję turbo eleganckiego zapachu, ale takiego turbo eleganckiego. To wszystkie te zapachy, o których ja Wam dzisiaj powiem, są turbo eleganckie. Tyle, że są tylko dla Was, one nie krzyczą, ale one są naprawdę mega eleganckie. Nie mogę nie wspomnieć, słuchajcie, ten zapach jest naprawdę mega elegancki. To jest Trussardi Le Ville di Milano Limitless Shopping Via della Spiga. Tak wiem, nazwa jest bardzo długa, ale to jest zapach, w sumie można powiedzieć miodowy. To jest zapach miodowy, kwiatowy. Miód tutaj gra taką rolę laktonowości, bo jest tu jakaś mleczność właśnie przez ten miód, który niesamowicie połączył się z kwiatami. Jest to coś niezwykle magicznego, zapach na 100% stylu Old Money. To jest zapach, który Was zachwyci w każdym wdechu, w każdej woalce, kiedy dotrą do Was te nuty. Zapach niezwykle trwały, natomiast kompletnie nieprojektujący. Jest to zapach po prostu dla Was. I tak niesamowicie daje Wam takie poczucie właśnie turbo wykwintności. To jest taki też zapach, słuchajcie, do i zarówno białej, eleganckiej koszuli, i do czarnej, małej czarnej, eleganckiej sukienki, i do garnituru. Po prostu to jest zapach, który Was dodatkowo ubierze, który jakby będzie tą kropką nad i, niezwykły i moim zdaniem 100% Old Money. Ja, tak jak Wam powiedziałam, nie mam za dużo takich zapachów, chociaż z drugiej strony tak naprawdę mam, bo gdybym chciała stworzyć tu, pokazać Wam wszystkie zapachy, to powinnam wziąć tak naprawdę większość zapachów róży. Dziś Wam pokażę dwa niezmiennie, ponieważ wydaje mi się, że one najbardziej się w to wpisują, chociaż jest jeszcze jeden zapach, o którym Wam powiem, a ponieważ mam tylko miniaturkę, no to małą pojemność, to Wam nie mam co pokazać flakonu, ale Wam o nim wspomnę, bo też uważam, że idealnie się w to wpisuje. W każdym razie Penhaligon's Duchess Rose to jest wręcz, mam wrażenie, wymyślony zapach pod właśnie Old Money. Tak jakby kreator tego zapachu miał z tyłu głowy, dla kogo ten zapach tworzy, że tworzy to dla osób zamożnych, od pokoleń, takich właśnie w typie Old Money. Ten zapach jest niebywale przyskórny, ale to jest przede wszystkim różany zapach. Pamiętajcie, że róża zawsze da Wam dystyngowanie. Będziecie odbierani bardzo poważnie oraz da Wam właśnie to takie poczucie luksusu. Róża zawsze to zrobi i nawet jeżeli róży nie lubicie, to czasami może jednak warto mieć jakiś jeden zapach, jeżeli chcecie na kimś zrobić ogromne wrażenie. Mam tu głównie na myśli właśnie jakieś takie spotkania z bogaczami, którzy właśnie są tego typu Old Money. Na nich róża moim skromnym zdaniem zrobi największe wrażenie. I po czym poznacie też, że ktoś właśnie jest z tej kategorii Old Money? Ano właśnie po tym, że na róże na pewno zwróci uwagę i że róże to raczej takie osoby lubią. To jest
przepiękny. Już Wam 1000 razy powtarzałam zapach. Nie mogło też tu zabraknąć drugiej róży, chociaż tak naprawdę i Guerlain, Aqua Allegoria, wiecie, no wszystkie róże się wpisują w to. Ale ja chciałam dzisiaj Wam powiedzieć o róży, o której jeszcze Wam nie mówiłam tak naprawdę na kanale, a chodzi o Serge Lutens La Folie de Berlin. Ja mam limitowaną akurat edycję. I to jest właśnie taka róża kompotowa, metaliczna, ale znowu przyskórna i nie jest to nic projektującego. Ja, kiedy noszę ten zapach, to muszę być odpowiednio do niego ubrana. Tak naprawdę do każdego z tych zapachów nie do końca dobrze się czuję w t-shircie, kiedy mam. Chyba że jest to jakiś właśnie taki fajny t-shirt, a do tego są jakieś eleganckie dodatki typu marynarka czy właśnie jakieś eleganckie spodnie. One Wam jakby narzucają pewną modę, pewien strój, pewną stylizację. Są takie bardzo skonkretyzowane te zapachy i ten zapach jest po prostu przepiękny i naprawdę moim zdaniem też w typie Old Money. Uważam, że w typie też Old Money, ja nie mam tego, słuchajcie, dużo, no bo naprawdę jak się zaczęłam tak zastanawiać, to takich ultra luksusowych, dystyngowanych, wyrafinowanych i eleganckich zapachów wcale nie ma tak dużo. Bo ktoś powie, no na przykład Chanel ma eleganckie zapachy. Tak, natomiast niektóre z nich są zbyt projektujące. Na przykład uważam, że Coco Mademoiselle jest zapachem zbyt projektującym. Ja wiem, że niektórzy mówią, że nowe wypusty to już nie jest to, ale ja mam stary i o tym się wypowiadam, o tym starym wypuście, który jest dla mnie strasznie projektujący. Czują go raczej wszyscy z kilometra i przez to jakby no nie mógł się znaleźć w tej kategorii Old Money. Ale ten Haute Couture od Givenchy jak najbardziej. To jest totalnie przepiękny, kwiatowy, turbodelikatny zapach, który wręcz ma tak wszystko zbalansowane, że to jest zapach do swetra. To jest coś, co będzie po prostu idealnie z tym pasowało, bo musicie też wiedzieć, że Old Money stawia na to, że wszystko do siebie musi pasować, że wszystko musi mieć tradycję też. Na przykład oni nie będą się uczyli w jakichś szkołach bez tradycji, czy uczelni bez tradycji długiej. Wszystko musi sięgać jakichś koncepcji bądź właśnie zadawnionych czasów. I to się idealnie wpisuje. Jeżeli ktoś nie zna tego zapachu, no to szkoda, ponieważ to jest w ogóle moim zdaniem też, wielokrotnie Wam mówiłam, zapach do pracy, bo właśnie jest przyskórny, ubierający, taki ciuchowy bardzo, przepiękny. Ten zapach moim zdaniem jest w stylu Old Money. Może będzie on dla Was delikatnym zaskoczeniem, ale według mnie, jeżeli ktoś go bardzo dobrze zna, to raczej nie. Chodzi o The Marchand of Venice, Queen of the Night. Słuchajcie, to jest niezaprzeczalnie, nie da się temu zaprzeczyć, o tak powiem, że jest to zapach zdecydowanie Old Money. Po pierwsze, to jest zapach, który czuć, że jest zrobiony z wybitnych składników. Czuć klasę tego zapachu. To jest zapach, w którym czuć jakość, więc już moim zdaniem ta kategoria ludzi, ta grupa społeczna Old Money zachwyci się jakością. Jest to zapach przyskórny, który jest niezwykle elegancki. Jakby jest tu tyle części składowych do tego zapachu, które mówią właśnie o tym, jak ten zapach jest fantastycznie, nawet
To jest zapach, który wręcz moim takim skromnym zdaniem, jak się wącha, to właśnie czuć jakąś taką starą szkołę perfumiarstwa. Jakby czuć, że gdzieś ktoś miał jakieś doświadczenia w starych laboratoriach perfumeryjnych, że gdzieś ktoś kiedyś dawno temu tworzył zapachy i trochę przeniósł to na dziś i stworzył coś właśnie tak pięknego i luksusowego. I drugi właśnie taki zapach, nie pozbyłam się, jednak się w nim zakochałam. Na zabój nie zamierzam się go pozbywać. To jest właśnie The Marchand of Venice Vinegia 21. To jest zapach, który ja po prostu czasami, wiecie, pierwsze wrażenie jest takie nie do końca. Natomiast nie można absolutnie do tego zapachu się przyczepić. On, mimo że jest gourmandowy i podejrzewam, że gourmandy to nie jest coś, w co Old Money mogłaby iść, to w takie gourmandy myślę, że tak. Tak jak mówiłam, to jest podobny zapach do zapachu Kiliana czy Camry, no bo Camra też jest podobna, ale jednak. Tamte zapachy trochę krzyczą, a tu jest te dystyngowanie, a tu jest ta elegancja, a tu jest te wyważenie i w efekcie, na samym końcu, nawet trzeba się zastanowić, czy na pewno ten zapach jest gourmandowy, bo on ma jakieś tak słodkie wydźwięki, ale to nie jest tak jak w Kilianie czy w Latafie Camra. To jest tak pięknie zblendowane. Słuchajcie, jak to się nosi, to czujecie się naprawdę wyższy poziom niż normalnie. Jakby nie chodzi o pieniądze już nawet, tylko chodzi o taką chmurkę, na której zaczynacie chodzić, jak ten zapach Wam gra po skórze. Przepiękny. Jeszcze raz The Marchand of Venice pokazuje, że najbardziej co jej wychodzi, to elegancja. Ja tak naprawdę chciałam ująć jeszcze, bo powiedziałam, że powiem Wam jeszcze o jednym zapachu, no bo gdybym ujęła wszystkie różane zapachy, to jak najbardziej one wszystkie by się w tej kategorii odnalazły. Ale muszę tu wspomnieć o jednym zapachu Portrait of a Lady Frederica Malle, dlatego że to jest klasyk nad klasyki. Tam czuć pewną nutę retro, mam takie wrażenie. To jest taka róża, która troszeczkę właśnie zahacza o te róże sprzed wielu, wielu lat oraz o tę różę nowoczesną, która jest troszkę bardziej przyprawowa. I to jest fenomenalne w tym zapachu i to właśnie powoduje moim zdaniem, że zapach jest Old Money. Niesamowity. Jak widzicie, ja mam tą małą pojemność, więc już nie sięgam po nią, też jej tu nie wystawiłam, ale generalnie uważam, że jest to klasa sama w sobie. Został mi jeszcze jeden zapach. Musi się znaleźć tutaj skóra. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest zestawienie tylko dla kobiet, to jest ogólnie Old Money, a skóra to jest również Old Money. I to jest zapach, którego nie mogło tu zabraknąć. Zawsze Wam o nim opowiadam właśnie jako o tej skórze Old Money, jako o tym pokoju, gabinecie ze skórzanymi fotelami, z wielką biblioteczką. No i tak, chodzi o Aqualegoria Absolus Queer Intense. No dokładnie to tak pachnie, nie mogę inaczej tego wyrazić i dlatego to jest 100% dla mnie w starym stylu Old Money właśnie zapach, który też nie jakoś strasznie projektuje, ale skórę generalnie czuć, no po prostu skóra też to do siebie ma, ale to jest taka najlepsza skóra ze wszystkich, które mam, jeżeli chodzi o właśnie takie nie krzyczenie jakimś luksusem, tylko zaznaczenie swojej obecności naturalną skórą, bo to naprawdę brzmi jak taka naturalna skóra z odrobiną jakby palonego cygara, gdzie ktoś po prostu sobie siedzi w tym fotelu i pali te cygaro. Coś niesamowitego. I teraz mogę z pełną świadomością powiedzieć,
że tak wyglądają zapachy z mojej kolekcji Old Money. A czy Wy uważacie, że macie w swojej kolekcji jakieś zapachy Old Money? Podzielcie się tym koniecznie. To jest w ogóle świetny temat, bo to jest trochę taki savoir-vivre zapachowy, mam wrażenie, perfumowy. W pewnych kręgach dobrze jest wiedzieć, co to jest Old Money. Mam takie przekonanie, chociaż nie każdy z nas z tą grupą społeczną pewnie w jakikolwiek sposób się spotyka, ale ja Wam powiem, że ja przez to, czym się zajmuję, zdarza mi się i to nierzadko. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Czekam na Wasze komentarze poniżej. Dajcie mi też kciuka do góry lub kciuka do dołu, jak tam chcecie. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał po to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Do następnego. Buziaczki. Pa!